Podcast powstaje w ramach akcji Posiłki Mocy. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i dostarczamy ją niemobilnym rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nas znajdziesz na stronie stowarzyszeniemudita.pl. Dzisiaj chcę przedstawić Wam mamę dwóch niezwykłych chłopców, Vanessę Nachabę-Grzybowską. Jej synowie od urodzenia zmagają się z chorobą ultrarzadką sól i pieprz. Pomimo bardzo ciężkiego schorzenia, które w dramatyczny sposób wpływa na życie całej rodziny, pani Vanessa i jej synowie realizują swoje pasje, na przykład jazdę konną. I m.in. o tym będę chciał z nimi porozmawiać. Zapraszam, Mateusz Różański. Na co dzień dziennikarz integracji, dzisiaj w gościnnych występach dla Stowarzyszenia Mudita. Opowiedz może o swoich synach. Chłopcy cierpią na chorobę super ultra rzadką, która się nazywa sól i pieprz. Polega ona na tym, że nie działają przekaźniki informacji z zewnątrz do wewnątrz. Z tego powodu nie ma komunikacji między mózgiem a resztą ciała. To już są dorośli mężczyźni, jeden ma 20, a drugi skończy 18. Czyli to nie jest tak, że to są bliźniaki, że oni się urodzili w tym samym czasie. Wiesz co, najczęściej jest tak, że tego typu choroby ultrarzadkie występują, u jednej na kilkadziesiąt tysięcy osób, a u Was to zdarzyło się po prostu u dwóch synów, jeden po drugim. Opowiedz tak o codziennym funkcjonowaniu z chłopakami, jak ono wygląda. Dzień zaczyna się od rehabilitacji, od karmienia. Mają specjalistyczną dietę, która jest specjalnie dla nich opracowana, ale także korzystają z specjalnego pożywienia przemysłowego, typu różne nutri-pokarmy. Parę lat temu, jak rozmawialiśmy, powiedziałaś mi, że dzięki swoim synom powróciłaś do takiej swojej wielkiej pasji, jaką jest jeździectwo. Jak ja przeglądam stronę na Facebooku Twojej Fundacji Dzielna Matka, to tam praktycznie same posty o koniach. No bo my bardzo się w te konie wkręciliśmy. My, w sensie ja z moimi dziećmi, ale też trochę zaraziłam miłością do koni inne dzieci i rodziny dzieci z niepełnosprawnością i staramy się systematycznie prowadzić zajęcia na koniach. Także poznałam wielu koniarzy, którzy nam te swoje konie dają, pożyczają, pomagają mi organizować rajdy. Bardzo mi zależy, żeby te dzieci niepełnosprawne i z niepełnosprawnościami, z różnymi chorobami nie były totalnie odcięte od różnych przyjemności w życiu. Nie miały tylko zajęć rehabilitacyjnych typu właśnie hipoterapia, tylko żeby mogły mieć jakąś radość na przykład z kontaktu z tym zwierzęciem, ale nie na zasadzie też takiej stricte hipoterapii, tylko bardziej, terapii koni, rekreacji. Cały czas próbujemy szukać dotacji, a jak nie, to się sami składamy i organizujemy różne imprezy z końmi. A jak to się zaczęło? Pierwszy moment, jak przyszłaś z chłopakami do stajni? To się zaczęło, jest taki pan Marek Gus. Bardzo, bardzo dawno temu przyszłam do jego stajni, niedaleko Serocka. On mi opowiedział o hipoterapii. Ja wiedziałam, że coś takiego istnieje jak hipoterapia, ale jak moi chłopcy się rozchorowali, to trochę człowiek nie myśli normalnie i ja zapomniałam zupełnie o koniach. Już w ogóle te konie sobie skreśliłam, bo stwierdziłam, że to już nigdy w życiu nic z tymi końmi nie będzie, jak mam tak ciężko chore dzieci. No i właśnie Marek najpierw zaczął mnie wsadzać na konie i razem z Ignacym jeździłam. On nas prowadził po godzinie, po pół godziny, po 15 minut różnie i prowadził nam takie różne oprowadzanki, bo wielu jakby ćwiczeń z malutkim takim moim Ignacym się nie dało zrobić, więc po prostu się na tym koniu chodziliśmy i bujaliśmy. A co było dalej? Jak przeszliście od tego, że się buja się na koniu, do momentu, w którym już na przykład jedziecie na rajdy? Ten pierwszy raz, jak byłam w tej stajni u pana Marka, tak się od razu zaczęłam myśleć o tych koniach, żeby jednak do tego wszystkiego wrócić, żeby sobie to wszystko przypomnieć. No i zaczęłam szukać jakby hipoterapii, jakichś takich dofinansowań też zajęć dla chłopców, ale to było bardzo trudne. Ale w końcu się tam po chyba 6 latach udało, a w międzyczasie po prostu chodziłam prywatnie z chłopcami na różne takie zajęcia, do wielu różnych stajni w okolicach Legionowa,
w okolicach Warszawy. Tam poznałam bardzo fajnych, ciekawych terapeutów. Jednocześnie jak chłopcy jeździli na koniach, to starałam się tak organizować ten dzień i ci ludzie wszyscy, żebym ja mogła też jeździć konno. A potem przeszłam się do Sejmie Agmaja, jest nadal fajny koń Atos i na Atosie mogłam jeździć razem z Ignacym sama. No ale na koniec pani Agnieszka, właścicielka stajni, zgodziła się, żebym też jeździła z Ignacym na Atosie. No i tak się zaczęło, coraz dalej, aż któregoś dnia pojechałam z Ignacym i moją szaloną przyjaciółką Agatą na taki mini rajd. Jeden rajd, drugi, trzeci i tak się zaczęło, że w końcu stwierdziliśmy, że chyba muszę mieć własnego konia i dla chłopców musimy mieć konia i dla innych dzieci, naszych przyjaciół, bo z tymi koni to jest zawsze problem, zawsze one były przez różnych uczniów zajęte, więc tych koni brakowało i najpierw postanowiliśmy mieć jednego swojego konia, później dzierżawiliśmy konie już jako fundacja, mówię, a teraz nawet adoptowaliśmy drugiego konika. To ty z zawodu jesteś dziennikarką i przez chyba większość życia zawodowego, z tego co wiem, zajmujesz się pisaniem. Tak, cały czas pracuję. Piszesz o kościele, z tego co wiem. Teraz się trochę zmieniło, teraz jestem bardziej w takim dziale styl i porady i to jest SRPL. To teraz przejdźmy do twojej fundacji, Dzielna Matka. I skąd w ogóle pomysł na fundację i skąd pomysł, żeby ją tak nazwać? To było tak, że najpierw było stowarzyszenie Impuls. Tylko był problem, że w stowarzyszeniu to zawsze dużo ludzi jest potrzebnych do podejmowania różnych decyzji, a tam, gdzie ja mieszkałam, no nie zawsze byliśmy w stanie zebrać taką odpowiednią grupę, chyba 15 osób. I stąd zamieniliśmy to stowarzyszenie na fundację, a Dzielna Matka to jest taka w pewnym sensie i prowokacja, i taka nazwa, która ma dać każdemu, każdy może interpretować sobie tą Dzielną Matkę, jak ona pasuje do danej jego sytuacji, bo to może być Dzielna Matka dosłownie rozumiana, Dzielna Matka, która nie boi się prosić, nie boi się w pewnym sensie upokorzyć, bo często te matki, ja i inne matki, nie, na początku mają problem z jakimś proszeniem o pomoc, to w domu, czy w rodzinie, czy też o pieniądze, ale też Dzielna Matka to może być taka prowokacja, że nie musisz być zawsze dzielna, że też możesz mieć jakieś słabości, możesz mieć doła i nie zawsze musisz ze wszystkim sobie dać radę. Możesz też prosić właśnie o kogoś o pomoc. Ale też jest ta motywacja do działania i tutaj to też się wzięło troszeczkę z tej duchowości ignacjańskiej, gdzie święty Ignacy zawsze mówi o działaniu, tak, że no żeby w ogóle rozwijać się w każdy sposób, trzeba działać, tak, nie można się zatrzymać, trzeba działać, musi być ten ruch, no to Dzielna Matka ma takie symboliczne znaczenie. Powiedziałeś o takim ruchu, o takiej mobilności, a my tu właśnie chcieliśmy porozmawiać o niemobilności czy braku mobilności, bo życie z dziećmi, które mają bardzo rzadką, ultra rzadką chorobę, taką jak twoi synowie, nie jest łatwe. To jest tak, że bym powiedziała, że to życie jest bardzo ciężkie i no bardzo człowieka, że tak powiem, przyciąga do ziemi. No i z tym wszystkim trzeba w jakiś sposób walczyć, to znaczy trzeba walczyć z chorobą, trzeba walczyć właśnie z tym ograniczeniami, no i właśnie z brakiem tej mobilności. Trzeba walczyć o zdrowie, trzeba też walczyć, nie wiem, jakieś dotacje, pieniądze, więc to jest no dość ciężka sprawa, życie z takim ciężko chorym człowiekiem. Nie jest lekko, tak, ale to też nie znaczy, że trzeba się załamywać. Oczywiście są dni czy miesiące, że jest naprawdę ciężko i już się nie widzi w ogóle niczego i sensu życia i człowiek właśnie ma tego doła. No ale zawsze właśnie jest to pocieszenie, jest ten moment, kiedy coś ciekawego, czy coś nagle się zatrzymuje, jakieś, nie wiem, cierpienie tego dziecka i jest szansa czy wiara w to, że troszeczkę będzie lepiej. Natomiast no jest to ciężko, bo to jest ciągła choroba, ciągłe cierpienie, ciągłe problemy fizjologiczne i właściwie no, w przypadku moich synów z tych problemów fizjologicznych to nie można wyjść, no bo po prostu ten mózg właśnie nie współpracuje albo bardzo źle współpracuje z powodu właśnie uszkodzonego genu z resztą organizmu, źle przekazuje informacje i jest taki jeden wielki chaos, który ten organizm no po prostu z tego powodu jest bardzo zaburzony.
Stąd też te konie, no jazda na koniu pomaga nie tylko, że rozluźnia, relaksuje i po prostu dużo jakiejś radości powoduje, ale też no, w pewnym sensie uzdrawia. Tak jak mówimy o zdrowiu, to porozmawiajmy o ochronie zdrowia, czy kiedyś się mówiło o służbie zdrowia i o tym, jak w niej odnajdują się osoby z chorobami rzadkimi, czy super ultra rzadkimi. Znaczy diagnoza u nas, wydaje mi się, że teraz te diagnozy diagnozują się już dzieci lepiej, dlatego że badania genetyczne i badanie kodu DNA to się już po prostu stało bardziej powszechne. Nawet można sobie chyba za 6 000 zrobić samemu, więc jak człowiek jest zdesperowany, to właściwie może próbować na własną rękę. Jeszcze jak moi chłopcy byli młodsi, to tego nie było. Lekarze też nie wiedzieli jakby którego genu, jakiej patologii, jakiej mutacji, czego szukać, więc to też było trudne, bo celowali w różne mutacje, zanim doszli do tej. I to trwało 13 prawie lat, 13,5 nawet. I dość późno zostaliśmy zdiagnozowani, ale jest wiele osób, które nie są zdiagnozowane, więc tak jest nieźle. Natomiast chyba problem największy to się zaczyna, kiedy ta osoba staje się dorosła. Bo tak jak ten system opieki dla dzieci zdrowotny jest, można też mieć jakichś lekarzy i w jednym miejscu wielu specjalistów, tak później to się wszystko po prostu staje bardzo trudne, bo każdy specjalista, każda instytucja, każdy ośrodek jest podzielony, tam są głównie osoby dorosłe, zdrowe albo takie przypadłości, takie choroby, które na co dzień nie są powszechne. Powinien być jakiś taki ośrodek, w którym osoby, które się rodzą chore, powinny być przez te ośrodki prowadzone cały czas. Jest taka różnorodność w tych chorobach rzadkich i wcale ich nie jest mało, po pierwsze, bo choroby rzadkie są częste, było takie hasło chyba z 2 lata temu. No jest dużo różnych przedziwnych przypadków i chodzi o to, żeby te osoby miały w jednym miejscu specjalistów i osoby, jakby lekarze, którzy w tej dziedzinie się specjalizują. I ważne jest też, żeby to był jeden stały lekarz, żeby też mogły być te przypadki opisane, żeby można było się komunikować czy konsultować po prostu z całym światem w sprawie tych chorób. No ale przede wszystkim też, żeby ten pacjent, który często jest niepełnosprawny dość poważnie, mógł też mieć godne warunki, tak? I mógł być z opiekunem na przykład w szpitalu, bo kiedy na przykład mój syn miałby pójść do szpitala, musiałabym pójść razem z nim. I w tym momencie to jest bardzo trudne pójść czy na oddział męski, czy na oddział kobiecy, kim ja bym była, to jest bardzo trudne, żeby na przykład pójść z nim do szpitala. A ile jest osób z taką chorobą jak choroba twoich synów na świecie? Chyba jest 17, 7 jest Polaków. A reszta poznaliśmy, bo myśmy się poznali na Facebooku. Każdy wpisywał to hasło i w końcu ktoś założył na Facebooku, taka mama założyła taką grupę i zaczęli się ci wszyscy ludzie odzywać i o dziwo wielu z nich jest pochodzenia polskiego. To są Amisze, ale mają jakieś korzenie, niektórzy polskie korzenie. Większość przeprowadziła się do Pensylwanii, bo tam jest też szpital dla Amiszy i właśnie tam opracowują lek na tą chorobę, to znaczy genoterapię. A myślałaś, żeby się tam przeprowadzić z chłopakami? Znaczy nie, bo jeśli by znaleźli genoterapię, to nie ma takiej potrzeby, bo wystarczy, żeby oni nam przysłali ten taki jakby zastrzyk, no i byśmy się tutaj szczepili, wcale nie trzeba byłoby wyjeżdżać. Codzienne życie mamy. Takiej mamy, która codziennie wita się ze swoimi synami, ma też takie momenty, które ją cieszą. Jakie momenty z takiego życia z twoimi synami cieszą ciebie? No mnie cieszą właśnie te wszystkie sprawy fizjologiczne bardzo i jak oni zjedzą, odpowiednią ilość jedzenia, którą czasem trudno im wepchnąć. To są 2 powody do radości. No i jak właśnie dzięki temu mają dobry humor, to możemy sobie pojeździć na koniku. To już właściwie to jest maks radości. Natomiast rzeczywiście to jest taka choroba, że te osoby bardzo dużo płaczą, a potrafią płakać nawet całe tygodnie, więc naprawdę kiedy nie płaczą też jest fajnie, to jest cisza. A co jest wtedy właśnie, kiedy płaczą całe tygodnie? Jak wtedy wygląda wasze życie? W pewnym sensie jesteśmy steroryzowani przez ten płacz i ja już po prostu się tak do tego przyzwyczaiłam, że nie zawsze reaguję, bo po prostu nie da się. Trzeba dziecko zabezpieczyć,
trzeba zrobić wszystko, żeby się, nie wiem, nie okaleczyło, bo do płaczu dochodzi agresja, stany jakieś takie nerwowe i nic więcej się nie da zrobić, bo nie działają żadne leki. Żadne leki nie działają. Już naprawdę przeróżne próbowaliśmy i wielu lekarzy próbowało nam pomóc i nawet naszych znajomych lekarzy i no po prostu no nic nie działa. To jest lekooporne wszystko. Jakby tak spojrzeć na siebie z drugiej strony, to tak. Praca dziennikarki, prowadzenie fundacji, jazda konna, no to ty taka jesteś mobilna, niemobilna z tymi synami. No wiesz, ja sobie tak wszystko zorganizowałam, że właściwie nie wychodzę z domu. Więc wyprowadziłam się z Jabłonny, zamieszkałam na wsi. No, poprosiłam męża wprawdzie o zgodę, bo mąż raczej kocha miasto i bardziej jest takim mieszczuchem. Nigdy nie żyliśmy też na wsi, więc to było dla nas wyzwanie. No, konie są bardziej moją pasją niż męża, no ale no, on się dla nas bardzo, że tak powiem, poświęcił. W cudzysłowie dzięki COVID-owi mogłam więcej pracować z domu, a teraz ten styl pracy z domu i online, zdalnej, to wchodzi normalnie w życie, więc to też mi ułatwia funkcjonowanie. To nie jest też tak, że ja no nie wiadomo ile działam, tak? No ja się musiałam właśnie zdecydować na coś, co robię dla innych jakby osób z niepełnosprawnościami i właśnie wybraliśmy te konie, no bo żeby to właśnie wszystko jakoś tam pasowało w tym naszym stylu życia. Bardzo ważne też pokazać światu, że jesteś matką dzieciaków z przepraszam, nie dzieciaków, już dorosłych facetów z niepełnosprawnością. To nie znaczy, że możesz jakby rezygnować ze wszystkiego i jakby odziać się w wór pokutny, ale to jest z drugiej strony. No, jesteś osobą aktywną, ale to nie znaczy, że też nie potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Jakiego wsparcia ty potrzebujesz? Jakiego wsparcia byś chciała po prostu w tym życiu z synami? Jest taki projekt Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Ja tutaj w tej gminie, w której mieszkam, dostałam takie wsparcie od wakacji poprzedniego roku, że my mamy asystentów. Przychodzą panie, które w ramach tej asystentów pomagają w takim właśnie codziennym funkcjonowaniu. Może tych godzin mogłoby być więcej, ale no są te osoby, które nam pomagają i to jest chyba największa pomoc taka realna i taka, że ja mogę odpocząć, no bo te panie, mamy określone jakieś sobie, postawiłyśmy cele, jakie mamy do realizacji danego dnia, no i one mi w części tego pomagają. Też jak będzie ciepło, będą wychodziły na spacer na przykład. No i chłopcy jeszcze nadal chodzą do szkoły. Ja przestałam ich do szkoły posyłać, do siedziby, tylko nauczyciele przyjeżdżają na lekcje domowe. Jakieś tam jest takie wsparcie z zewnątrz różnych osób. I też no fajne, bo nauczyciele są wykształceni, to są pedagodzy, też psycholog, rehabilitant. No też właśnie do nas przyjeżdża pani od rehabilitacji i to wszystko jest w ramach NFZ-u. Jeszcze jak nie było tego programu, to jakoś tam szukałam wolontariuszy, czy sama zatrudniałam, szukałam środków na to, a teraz po prostu mam to zagwarantowane przez państwo określoną ilość godzin, co jest dla nas ogromną pomocą. Mogłaby się jeszcze poprawić, bardzo bym chciała, żeby podwyższyli rentę, bo ta renta jest niegodna. W przedwojennej Polsce była taka ustawa, już nie jestem prawnikiem, ale pozwalała rodzicom dzieci z niepełnosprawnością, czy w ogóle osób niepełnosprawnych, chorych, czy adoptować, czy dalej wykonywać, jakby być opiekunem, ale bez totalnego odbierania im praw. A u nas cały czas to funkcjonuje to ubezwłasnowolnienie. Wiem, że w Unii się to już zmienia, a u nas cały czas musimy pozbawić tego człowieka wszystkich praw, tak? Różnie można na to patrzeć. Mi się w ogóle ta nazwa ubezwłasnowolnienie nie podoba. Nie wiem, ci posłowie, którzy dużo krzyczą, twierdząc, że coś tam robią dla niepełnosprawnych, nie zajęli się ani rentą, i właśnie to ubezwłasnowolnienie. Jeden czy drugi, nic sobie nie dorobi, a na same właśnie nutrisony, nutridrinki, gdybyśmy jakiejś dotacji nie dostali, czy tam jakiegoś wsparcia, to byśmy nie byli w stanie tego wszystkiego kupować. Także chciałabym bardzo, żeby się ktoś tymi rentami zajął. Przyszłość. Bo oni zaraz, jeden ma 20, drugi 18 lat, to zaraz wyjdą z tego systemu szkolnictwa. Zaraz system edukacji przestanie ich obejmować i nagle okaże się, że dostępu do wielu rzeczy już nie mają.
No właśnie dlatego staram się w ramach tej naszej fundacyjnej działalności, tak, staramy się robić takie kręgi wsparcia, budować taki krąg, tak, wokół nich, wokół tej grupy dzieci, która jest z nami zaprzyjaźniona, żeby oni w ogóle jakieś jeszcze życie mieli. Natomiast rzeczywiście no w ich przypadku to jest tragedia, bo oni jak się skończy szkoła, to ich nie wezmą do środowiskowego domu samopomocy czy do na warsztaty terapii zajęciowej. I oni po prostu nagle zostaną odcięci dokładnie od wszystkiego. No a ja też będę coraz starsza, nie młodsza, więc też nie będę miała tyle siły, żeby im zapewniać jakąś atrakcję. A to są, wbrew pozorom, to są młodzi faceci. Oni jak najbardziej chcą korzystać z życia pomimo tych wszystkich różnych niedomagań. To oni uwielbiają chodzić na spacery, gdzieś pojechać, jakieś właśnie, jak panie ich odwiedzają, no to bardzo lubią brać udział w tych zajęciach. No naprawdę oni takie lubią prowadzić dość, bym powiedziała, towarzyskie życie. Tu też wydaje mi się, że państwo no zupełnie nie myśli o tego typu ludziach, bo im by trzeba po prostu przedłużyć tą szkołę na zasadzie, nie wiem, jakichś warsztatów pracy nazwać to. No coś takiego, żeby oni mogli w tym brać udział. Powoli zbliżamy się do końca. I tutaj chciałbym troszkę zapytać o pewną bardzo osobistą rzecz. Bo jesteś osobą religijną, dla ciebie religia jest bardzo ważna, duchowość jest bardzo ważna. I takie pytanie, czy ty czasem się kłócisz z Bogiem? Czy ty masz czasem... Codziennie. Zaczynam dzień od kłótni. O co się z tym Bogiem kłócisz? No różne takie codzienne życiowe sprawy, ale no mam do niego wiele żalu, że właśnie próbowałam sobie to wytłumaczyć w jakiś logiczny sposób, dlaczego są te choroby. Doszłam do tego etapu, że rzeczywiście no, ten grzech Adama i Ewy, ale właściwie to Bóg mógł tego nie dopuszczać. Później o tej wolnej woli człowieka, no to też to jest tak, że niby ma, a no ja też nie czuję, że miałam wybór, bo żadnego wyboru jakby jeśli chodzi o choroby nie miałam. Nie wiem jak dzieci, nie wiem, może to jest w życiu płodowym te wybory się dokonują, ale w każdym razie no i tu jest dużo takich pytań, no ale po prostu no raz je mam, raz ich nie mam. Wiem, że właściwie trudno dostać na nie odpowiedź i raczej się nie dostanie. To, że mi ktoś powie, że sobie niosę krzyż, no to ja szczerze mówiąc różnie na to reaguję. To, że to jest jakiś sens, jakiś ma cel, no na pewno, tak? Na pewno to nie jest wszystko bez sensu. No ale zawsze powstaje pytanie, no po co to wszystko, jaki to ma sens, jaki to ma cel. I to wydaje mi się, że to już będzie ze mną całe życie, bo szczególnie to się budzi wtedy, kiedy oni są bardziej chorzy, więcej mają cierpienia, no to wtedy też trudno to wszystko akceptować i wtedy no właśnie jest z tym Bogiem awantura, że niech zrobi albo w lewo, albo w prawo jakiś ruch, bo to nie sposób tego znieść. Te strapienie i pocieszenie, tak, to co jest w duchowości ignacjańskiej, to mi się spodobało i po prostu staram się tak kończyć dzień i zaczynać, żeby sobie jakoś go uporządkować w tych strapieniach i pocieszeniach i tak, żeby no wiedzieć mniej więcej, że Bóg jest przy mnie, tak, i że mi to wszystko jakoś pomaga znieść, tak, i że szczególnie jest przy moich synach. No i czasami się też wydaje, że jakoś im pomaga, tak? Jakoś to można czasami nawet wyczuć, czy jakoś ich chroni w ten sposób, że na przykład właśnie w takich trudnych sytuacjach oni się nie zadławili, a mogli na przykład. No to są takie już takie małe, drobne sytuacje, gdzie powiedzmy, ja to widzę, tak? Ja to widzę. No ta moja religijność, bym powiedziała, jest taka bardzo emocjonalna. To dzień zaczynasz od awantury z Bogiem, a czym dzień kończysz? Dzień kończę zawsze, staram się podziękować Bogu też za dzień, za to, co się stało i na przykład za to, co zrobiłam źle, co mogłam zrobić lepiej, gdzie tego Boga jakoś nie zauważyłam, od takiej jakiejś analizy. Wieczorem staram się dziękować i go raczej proszę o dobry sen, dobrą śmierć, tego typu. Nie chciałabym na przykład, żeby moi synowie skończyli w DPS-ie udławieni łyżką z wodą, tak? Więc trzeba się cieszyć tym, co jest tutaj na ziemi, ale też myśleć o tej przyszłości, która każdego z nas czeka. Kolejny odcinek podcastu Mocy już za nami. Dziękuję, że zdecydowaliście się poświęcić nam kilka minut ze swojego życia. Zachęcamy też, byście udostępnili tę rozmowę na swoich social mediach i zachęcili swoich znajomych do tego, by się z nią zapoznali. Zapraszamy też na kanały społecznościowe Stowarzyszenia Mudita, a także Integracji.
Personalnie zapraszam też do czytania moich tekstów na portalu niepełnosprawni.pl. Na koniec dodam tylko, że ta innowacja testowana jest w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego, realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziękuję i do usłyszenia.